A w dzisiejszym odcinku odwiedzimy świątynię Bektaszytów położoną w malowniczych górach, pojedziemy na gorące źródła, polatamy dronem nad Starym Fortem, odwiedzimy tłocznię oliwy z oliwek, gdzie przejdziemy przez cały proces tłoczenia, od oliwki aż po finalny produkt i wrócimy do domu. Welcome to Czech. Zapraszam na ostatni odcinek z Albanii. Dzień dobry, dnia 9. Dzisiaj wybieramy się w okolice wioski Permet do gorących źródeł. Lecimy. Wyspany? Spałem, tak, kurwa, jebany przyjechał do Mazdą z Colorado. Mazda z Colorado. No i czego? Wyspany? Jo. BMW? BMW. Zaraz będzie Kaput. BMW kaput. BMW repairen. Lewego. Musimy zacząć mierzyć. A BMA to kurwa szmato. Nie Dawaj, wyzywaj dawaj, jej. kurwa, dawaj. Nie wyzywaj jej. No tak lubi. Jesteśmy właśnie na terenie świątyni Bektaszytów albańskich, czyli odłamu muzułmańskiego, aczkolwiek ci są bardziej otwarci. Oni też wierzą, że wszystkie religie prowadzą tak naprawdę do jednego Boga i że Boga można poznać przez duchowość i taki spokój. Oni się nie modlą 5 razy dziennie, nie przestrzegają ramadanu, nie mają obowiązku noszenia chust, piją też często alkohol. Ogólnie wino jest też w wielu rytuałach religijnych. Religia też ten odłam też pochodzi z Turcji, ale główną swoją siedzibę w miejscowości obok Tirany, bo w Tiranie, teraz już nie pamiętam, sprawdzę to i na pewno dam wam znać. Od 1925 roku ich stolicą jest właśnie Tirana. W miejscu tej świątyni skrywa się niesamowita dawka spokoju, ale żeby się tam dostać, trzeba przejechać bardzo żwirowatą, ciężką drogę. Dla naszych aut droga ta była wysiłkiem. Odizolowanie tego miejsca nie jest przypadkowe. Bektaszyci przez sunnitów i szyitów uznawani są za heretyków przez ich luźniejsze podejście do wiary. Nazywani są kryptochrześcijanami, a ich wiara została zakazana w Turcji w 1925 roku. Wtedy też właśnie przenieśli się do Albanii i utworzyli siedzibę w Tiranie. Tam są też źródła? Tam już nie będę nagrywał. Jak bardzo? Pachnie jajem. Jebie w chuj, a ja. Nie czy- podoba mi się. Później pojechaliśmy do miejscowości Permet, a tak w zasadzie to w okolice tej miejscowości, dokładnie w miejsce, gdzie znajdują się gorące źródła. Kamil powiedział nam, że ta miejscówka staje się coraz bardziej popularna. No i okazało się, że stała się bardziej popularna niż sam zakładał, bo gdy tam przyjechaliśmy, zauważyliśmy, że rozbudowują jakiś dowalony parking, że jest w ogóle mega ludzi, że w tym korycie wyschniętej rzeki jacyś Polacy sobie busem stali. Więc oni poszli się popluskać, a ja w tym czasie polatałem trochę dronem. Obok źródeł leży bardzo stary most, który właśnie możecie teraz zobaczyć na ekranie. Same źródła położone są przy korycie rzeki Langarica, która wiosną zmienia się nie do poznania, kiedy śnieg z gór się topi, a wyschnięte koryto zamienia się w płynącą rzekę. Wtedy też w tych źródłach musi siedzieć się najprzyjemniej. Tak myślę. To byliśmy tam prawie latem. Widzimy się pod starym mostem. Po samych źródłach postanowiliśmy, że nadszedł czas, żeby się rozdzielić.
Wiecie, ogólnie jako grupa dogadywaliśmy się niemalże idealnie. Ale po pewnym czasie spędzanie razem czasu staje się dosyć przytłaczające. Oni pojechali do Permet, a my wróciliśmy do Sarandy i udaliśmy się do greckiej knajpy na kolację. I powiem wam, że tego wieczoru Saranda wydawała nam się wyjątkowo piękna. Nie wiem, czy to dlatego, że zbliżał się już czas wyjazdu, no, może to dlatego, że Dandiego nie było z nami. W ogóle ty. Siema. Tu jaki kolega? Co wy? Ale ziomek. Biwace. Powiedziałeś, że on się Dzień dobry, dnia 10. Witam się ponownie z Sarandy. Jest to ostatni poranek tutaj. Dzisiaj lecimy zakupić jakieś suwenirki. Magnesik na mamy, wiadomo. Jedziemy do fabryki oliwy. Jedziemy na Ksamil, w końcu się wykąpać. I jedziemy na bunkry. Jeszcze raz spojrzenie na Sarandę z tej strony. A tutaj mamy dywany wywieszone, wyprane. Tam stoi oczywiście Mercedes. Nie lej na mnie wody. Nadszedł czas najwyższy. Co będziesz robił teraz? Siku w morzu. Jak woda, Dandy? Mokra dzisiaj. Szczęść Boże. Popluskaliśmy się w wodzie, woda przyjemna, ludzi nie ma, bo zimno, tylko Niemcy. I teraz jedziemy dalej. Woda wyciąga, trzeba coś zjeść. Te deski tunelu nie wytrzymają. Normalnie linia spadła. Można grać w te. Skakanka. Jego na przykład pierdolę. Weź im powiedz. Jesteśmy właśnie w Oliwnym Gaju. Jest to bardzo fajnie, spokojnie. Tylko Dandy krzyczy. I ptaki. Ale maszyna. Tutaj bunkier już taki podmyty. Na końcu dróżki przez Oliwny Gaj znajdowało się kilka starszych budynków i opuszczony fort na wodzie, który macie teraz na ekranie. Tutaj mamy bagna. A tam dalej już widać Korfu. Za tą cyplem. I to dosłownie miasto Korfu jest tam za tym cyperkiem. Tego był. Po takim intensywnym spacerku uznaliśmy, że w końcu przyda nam się kawa. Więc kierowaliśmy się do greckiej wioski, która akurat była po drodze do naszego następnego punktu. Jesteśmy.
Oh my god, that feels so good. Przepływamy sobie promem. Zapierdzielił. Ole, O, pięknie. maszyna E39. Jesteśmy właśnie w greckiej wiosce, pijemy sobie kawku. Tam Dandy robi remont z panami, remont drogi. Z panem, Pan po prawej jest kierownikiem robót ogólnobudowlanych, właścicielem zakładu pogrzebowego, właścicielem tej oto kawiarni, a jakże się okazuje sołtysem tej wsi, bo mówi po angielsku, także człowiek bardzo uniwersalny. Ekspres. Dobra, daj jeszcze jak nie chcesz. Chciałbyś się jeszcze na... Ładuję. Wyżej Bośni? No, nie chcę zobaczyć już. No ale Serbia? A Serbia jest duża. Też bym nie chciał. Opa. Rzeczami, z kamienia się szliśmy. No. Coś pięknego, że tu nie ma takich typowo bloków, nie? Są te miasteczka i rzadko kiedy masz te bloki. To każdy ma chatę. No bo właśnie. Jakim sposobem? W Polsce? Ale w Tiranie pewnie jakieś komunistyczne są. No były. Nie no, były bloki ogólnie, nie? Ale w tych wszystkich takich miasteczkach typu jak byliśmy, to kurwa. Złodziej. Złodziej! Złodzi. Co ty robisz? Co masz? Wiesz? Złodziej z Polski. Złodziej z Polski. Co on ma? Dojrzały szukam. Ona lubi pomarańcze. Po tym jak Dandy ukradł te dwie pomarańcze, udaliśmy się do tłoczni Oliwy z Oliwek, gdzie byliśmy akurat umówieni z ziomeczkiem i zrobił nam prezentację. Tutaj jest ona cała, trochę ona trwa, jeżeli nie chcesz tego oglądać, przeskocz sobie dalej. Ale polecam obejrzeć. Technology where we modern technology of harvesting. We cut the branches and we pass through this machine, and this is the traditional one, the most used. Yeah, it sounds funny, but that is what 80% of people harvest olives. Okay. That is a traditional one. There is also a method which is being mostly in places that they cannot find workers to harvest olives. They put layers in the ground and they let the olives fall by nature, by itself. But that oil, actually, it isn't not even good for eating. It is really bad oil. So after the olives are brought in the factory, that's a good thing you have good cameras because I just watched it. So after we bring the olives, the first step is throwing them here. But as you can see, they have a lot of leaves. So the first step we do in the factory, it is cleaning the olives. So this is the part where we clean the olives. It is very important to clean the olives so we get a good quality of oil. Because the leaves of olives, they have a different taste than the olive fruit itself. It isn't like lemon, where the leaf of lemon have the same taste and smell like lemon as a fruit. With olives, it is totally different. And we have to clean olives very specifically. So the first step is we take the leaves out. And the next step is we wash all the olives with fresh water to clean them from dust. So this transporter, it brings olives above here in the same amount all the time. And these two fans, they absorb the leaves and take them out of the machine.
After 2 years, we reuse these leaves that we clean from olives as fertilizer, only after 2 years. And then here's a washing machine where it selects all the stones. It keeps the stones that can be brought by mistake, and also cleans all the olives with fresh water. Like from the first product that we have in the machine, we will have very clean olives after, as you can see here. As I told you in the beginning, it is very important that 80% of olives will be green and 20% black. But these black olives we get, it's not the stressed one, that it is because of the tree have absorbed the water from the fruit. But it is from the top of the fruit, which is on the sun all the time. It is made because of sun. If you open the fruit, it is green inside. But it is a way of farmers to realize that the olives are prepared to take the oil out. The next step after we wash the olives is this machine here, which is a crusher. This is the crusher machine. Practically, here is the last step where we see olives. After this step that we see olives, they are inside this machine and they are crushing there. This is a modern crusher with stainless steel hammers. It is specifically made only for olive oil, and there are only 2 methods to crush the olives. It is this one and another method with stones, like big stones crushing the olives. This method have an advantage compared to the other one because it makes all the cycle a closed cycle. So the pasta that will be created after we crush the olives doesn't have direct contact with environment because olive oil is a very weak product, and if it will have direct contact with the environment, it absorbs all the bad smells from outside. It is very simple, like you can put olive oil in a plate and you just put a lemon inside. You don't have to sneeze the lemon, it immediately takes the smell of lemon. That's the same way in the machine. That's why it has to be a closed process. So the olives are crushed inside there, and with these transporters are transferred in the containers. So that's the place where we throw the paste out. The place where we throw the pasta of olive. So after the pasta is thrown there, there are 5 containers. Each of them keep 1 stone of olives inside, but there are 5 to separate 2 different things. One is to separate one client to another one, because here we don't only do our own olives, but we also work for all the farmers of the area here. We produce oil for them. We do the process. And the other use is to separate one variety of olive to another variety of olive. Inside these mixers, we do a process of mixing the pasta, which takes 20 to 40 minutes. It depends on different variety of olive. So this timing of mixing the pasta is very specific for different varieties of olives at different time. In my phone, you can see the pasta, which will look like this, and it have a really good smell actually. So this part doesn't have to be hermetic. It is closed. It doesn't need to be hermetic. It just have to be closed for environment. You just check it once in a while, like if it is prepared or no, if the pasta is prepared or no. But it is very specific because I told you there are 20 to 40 minutes where we mix the pasta. But if we mix it for a shorter period of time than it actually needs, we won't be able to extract all the oil from pasta. But if we mix it for a longer period of time, the oil that we'll be extracting will lose the taste, color, and smell. So the timing of mixing is very specific for different varieties and different time of harvesting. And the moment we realize that the pasta is prepared, it is the person that is working the machine which decides if it is ready or no. It is his decision. It isn't any mechanism which will tell you that the pasta is prepared. So practically, the person is working the machine from here. He is checking what variety of olive is passing through in the washing machine, and he knows how much time it needs to be prepared. If you see here, that's how it looks outside when we are working normally with olives. And the pasta, when it is prepared, it takes this color. And a little bit of oil starts going on the surface.
So the next step after we have the pasta prepared, it is the machine here in the glass. Olive oil press, because the old method of extracting the oil from pasta, it used to be a hydraulic press. So we used to press the pasta and the oil would come up, because oil is always less heavy than other elements. The pasta of olive oil, or an olive oil fruit, olive itself, it have 3 elements inside. It have oil, water and dry pasta. This is a centrifuge, and this centrifuge, it separates these 3 elements. So the pasta goes inside this way, it rotates 4,500 times in 1 minute, and with centrifugal force and specific density for each element, it separates these 3 things. So on the top we have olive oil, because 1 liter of olive oil is 0.913 to 0.917 kilograms. It depends on different varieties of olives. And then we have water, because 1 liter is 1 kilogram. And in the end we have the dry seed. So if you come from this way, Nie, tu nie byś. this is the waste of olive. Wow. So this is the dried. This is olive practically. Okay. Olive after we take oil and water. Okay. It's okay, you can step, it's not dirty, it is just no problem. It doesn't have any smell or anything. That's a fertilizer. No, later, or this is, we use it to make pellets and for heating. Ah, you can smoke It have a lot of energy actually. It is, Hey, that's nice. it gains more heating than the wood of olive itself. It is like 1.5. would it burn if I were to light It burns really good. Okay. It doesn't start so easily, but after it starts burning, it burns very good. So high And temperature. it is like 1.5 times more temperature than the wood of olive itself, because it's very dry. Normally the waste of olive, after we take it from the centrifuge, it have 1% of oil left to it. But if we would use any other method of extracting the oil, like press, it have 20 to 30% of oil, which doesn't make it able to burn it. There is another purpose of use if we would have a press, for example. So we will take again the pasta, put it in the mixer again, and mix it with chemicals. And we will be able to extract olive oil again, but the second time we extract olive oil, it is only for soap making and cosmetic industry. But only with a press. With a centrifuge, you are not able to make any other process. Because centrifuge absorbs. Tłuczenie jest z tego syfu. Yeah, this one is for my home. To jest jakby drugie, ale to nie jest jak masz tą oliwę z drugiego, tylko że to jest typowo pod kosmetyki, nie? Czyli to jakby z tego nie zrobisz kosmetyków, ale to się zajebiście pali lepiej niż drewno. Ale jeżeli byś... czekaj, jak on to powiedział? The part that looks a little bit brighter, that is the seed, the stone of the olive that it has inside. Po prostu pestka. Yeah. Chmielone pestki. This one actually, even when you touch it, that's the way it gets out of the machine is very dry. It doesn't have any other use. Ale to pachnie. big difference between olive oil and How many tons do you usually do? It depends with season, because for example this year is like Z chlebkiem by zjadł. 1/4 of last year. Oh, okay. Last year was a very good season, like but 3 years ago was the worst season in all our olive oil histories. Like we never had such a bad year. You felt that burning your throat, that's why you coughed. So normally this is the extra virgin olive oil. It has the same health benefits as it has the moment that it is produced for the next 24 months. So it is good to be used for 24 months, but it doesn't expire. This is the difference between the product in supermarket. The olive oil doesn't expire normally. It is good to be consumed the first 24 months after it is produced, so it will have all the health benefits. And after 24 months? You can still use it, but it doesn't. It will start losing the health benefits that it has. How about the taste? The taste is the same. Even after 24 months? Yes. Okay. The original taste of when the olive oil is extra virgin, when you drink it, from the upper part of your mouth, you find it very smooth, bitter. That smooth, bitter, it is the original taste of olive.
which reminds the original taste of the fruit where we have taken this oil. Aż taka pikantna. And the second thing is that burning down your throat, that you feel it after a few seconds. That burning down your throat is something very specific. Actually, that is iodine from the sea. Why? Because olive tree is a tree which doesn't make the fermentation from flower to fruit. It doesn't make the fermentation because of the bees, but because of wind. It is wind that does the process. sea. Yeah. Okay. And if you realize here, all the olives they are planted in hills, and if you see, all the wind is coming from west, and from west we have the sea. Okay. So that burning is very specific in specific areas. It isn't every area. Okay. And the other thing you should know about olive oil is that all olive oils have acidity. There is no olive oil without acidity. Czyli? But there are Kwaśność. Ale to nie kwaśne jak cytryna, tylko że kwas, że kwas po prostu. So there are two different types of acidity. You find them burning your throat, actually, but they both taste very similar to each other. So you cannot tell the difference between the good one and the bad one. The good one is when the fruit is harvested and brought in the machine the same day. So we extract the oil when the product is very fresh. And the bad acidity is when olives have stayed in the bags for a very long time, because they can resist in bags even 1 month. Okay. But that acidity is created because the fruit is going bad. It is getting bad. But does it have to be one day? Yeah, the best thing is to be brought the same day as harvested. We are normally in the machine because we have a kind of agreement with the farmers, because we don't only do the process for them, but we also buy all the olive oil that they produce. So we have this agreement. They have to make the olives in our conditions, so we will buy all the olive oil from them. Quality olive oil. Yeah. Okay. That's why I told you it is very specific to produce a good quality of olive oil. The thing with olive oil, to make it easier for you to understand, you can produce olive oil everywhere. When it is this climate, as it is in Albania or in Greece or Italy, you can grow olives everywhere. But it is these three components which produce a good quality of olive oil. I don't know if you have what specific fruit you have in Poland that you produce. Apples, probably apples. Apples in Poland taste way better than apples here, because it is the climate and the ground which produce them. The same thing with olives. It have to be a specific ground, even though it is in Albania and Albania can produce olive oil. It is specific ground which produce a high quality of the fruit. It have to be like with stones, not a lot of grass. Olive oil is very weak. The main purpose we buy olive oil, it is because of the health benefits that olive oil has. But these health benefits, if the process is done above 28 degrees Celsius, they will lose. But we won't have this olive oil which we want, that have all the health benefits. The goal when we have this product is to get it in the best way done from the machines. So when we are using it for cooking at our home, it will be our body that will get all the benefits that this fruit produce. So it is very specific, all the steps in the machine. So below 28 degrees. It has to be below 20 degrees. Okay. Any other question? Feel free. If we can buy some. I know I talked a lot. Ile ona jeszcze może postać, tak? Ta z też obrotu? Ona może stać 24 miesiące. Po 24 miesiącach dalej będzie smakować tak samo, ale straci swoje właściwości zdrowotne. Wizyta w tym miejscu mega nam się podobała. Nie dość, że widzieliśmy cały proces, no wprawdzie to na telefonie, ale gościu mega ciekawie opowiadał, to również udało nam się zakupić mega jakościową oliwę. Tak to miejsce wygląda z lotu ptaka. Obok, gdy tam byliśmy, powstawał hotel i restauracja od tego samego właściciela. Więc pewnie jest już tam możliwość spania w pobliżu oliwnych gajów. Czy tylko dla mnie brzmi to poetycko? Los chciał, że tym razem przyjechaliśmy dzień przed rozpoczęciem sezonu. Na ekranie możecie właśnie zobaczyć, że udało nam się załapać na dostawę oliwek. Gdybyśmy przyjechali tam dzień później, mógłbym wam pokazać cały proces, a nie tylko te przebitki z telefonu. Ale jest tego też taki plus, że w momencie, kiedy pojedziecie tam sami, będziecie mogli sami doświadczyć tego procesu i posłuchać tego na miejscu, co serdecznie polecam.
Dokarmione pieski. Ale chuda. Oj. Kebasa. Ale chudy. Pokaż to. Mogę? Łopany. Wróciliśmy do Sarandy, teraz idziemy coś zjeść, prawdopodobnie ciuci, czyli taki fast food lokalny. Byliśmy w nim kilka razy już i jest dobry. Co? To jest co, czy co? Nie, Trzeba? dawaj też. Będzie pyszne. Superzik. Ostatnio był z kurczakiem, to był dobry, nie? No, był. Teraz zobaczymy, ale pachnie dobrze. Aivan käsittämätön. Jest coś, czego wam nie pokazywałem, a to chyba najbardziej mnie uderzyło podczas tej podróży. Każdy, kto był chociaż raz w Warszawie i wracał trochę później do domu, dobrze wie, że Śródmieście staje się miastem bezdomnych. I to bezdomność uderzyła nas najmocniej. I to nie w wydaniu tych pań, które można spotkać na deptaku Sarandy, mówiące, że mają chore nogi, ale gdy wybija godzina 22:30 idą do domu, a po bólu nóg i krzyczeniu nie ma żadnego śladu. W każdym kraju po drodze wiedzieliśmy mnóstwo bezdomnych. Czy to Słowacja, Albania? Gdy tylko o tym pomyślę, uświadamiam sobie, jak w życiu mi się poszczęściło. I dociera do mnie, że gdy ktoś mówi, że pochodzenie nie ma znaczenia, to pierdoli. Zostawiam was z tym, a my lecimy dalej z odcinkiem. Tak po prostu chciałem wam o tym powiedzieć. Tak. Ale to nasz ostatni dzień w Sarandzie, więc może nie kończmy go na smutno. To samo muczą. No to co? Trzeba zagrać. Za ostatnie piwo. Gezuar. Ja chyba. Mega smaczne jedzonko, ogólnie polecamy tę knajpę. Owoce morza i smakołyki lokalne, takie jak piwo. Właśnie żegnamy się z wieczorną Sarandą i to nasz ostatni wieczór. Jutro wracamy przez Grecję, Macedonię i Serbię. Jeszcze wam tak na szybko pokażę, jak wyglądają banknoty, ale nie mam już wszystkich, bo wydałem. To jest 1000 leków. I tutaj tipu zostaje dla pani sprzątania. Tak wygląda 200 leków. Całkiem ładnie. No i czas kończyć tą albańską przygodę. Jutro wjeżdżamy do Grecji. Później, ale jestem czerwony. Później lecimy na Macedonię. Wtedy śpimy w Serbii i wtedy już do domu. Dzień dobry w dniu 11. Pogoda zaczyna się powoli psuć, a my właśnie za godzinkę opuszczamy Sarandę. Także przyszedł się czas pożegnać z tym widoczkiem. Pompa Sarando. Do zobaczenia kiedyś. I lecimy na śniadanie, a potem jedziemy. Ale się chłodno zrobiło. Klucze. Gotowi do drogi. Si. Pogoda się idealnie zepsuła, nie? Stoi maszyna. Ale sobie jedzą. Ale co to jest za No i dzień dobry w Grecji. Tego to Granica z bym... Grecją przekroczona, ale gościu paruwa. Rzucał paszportami. Nie polecam. Jeszcze nie przepuścił. Jego nie poznał. Na mnie nie poznał. Ale się nie dziwię. Ja też bym się nie poznał na tym zdjęciu. Ja byłem tam kurwa zarośnięty jak menel. I Filip mówi, rób kurwa ten paszport, rób. To pojechałem kurwa zrobić sobie zdjęcie. A jechali. Pojechali zdjęcie zrobić. I chuj, jak menel. Chłop się pyta, a Polacy?
Polacy? A ile papierosów? Ile szmuglujecie? Co ma ta data? Co ma ta to data? Po przekroczeniu greckiej granicy zamknął się za nami etap tej przygody, za którym będziemy mocno tęsknić. W drogę wyruszyliśmy sami z przyczyn logistycznych. BMK musiała być w Polsce pierwsza, więc my podzieliliśmy sobie trasę na 2 noclegi, a drugi samochód na 3. A potem wjechaliśmy w mgłę, tak gęstą jak mleko. Była gęsta jak mleko. Obudził się w tobie poeta? Mhm. Chcesz usłyszeć fraszkę? Pewnie. Lambert, ty chuju. Całkiem. To niezła jazda. Lekka mgiełka to. Hello, car. Thank you. Do Macedonii można? Grecję przeskoczyliśmy w sumie dosyć szybko. Podobały nam się drogi, nie takie złe, ale najbardziej podobała nam się kultura jazdy. Jeżeli ktoś mijał z naprzeciwnych pasów, jeżeli ktoś jechał z naprzeciwka i widział, że ktoś chciałby wyprzedzić za nim, to oba samochody zjeżdżały i robiły miejsce, żeby ten trzeci mógł się wyprzedzić. I wskutek czego na drodze robiło się tyle miejsca, że z 2 pasów robiły się jakby 4, że mogły przejechać 4 samochody. Ale rozumiecie, o co mi chodzi, tak? Dzień dobry w Macedonii Północnej. Casino Flamingo. Hotel. Dzień dobry z Macedonii. Test macedońskiego panini. Z Gulfa. No, a taką skrzynką z kurczakiem, ja myślę, że kurako tam wpierdzieli. Tak to takie suche ogólnie wyszło. Może być. Ale hot doga bym zjadł żabki. Golf. No i Serbia. Tym razem już gówna, a nie enklawa w Bośni. Witamy w Rosji. Pierdolę. No i nas nie wypuszczą teraz. Nam pod sobie założyli biedy. Jesteśmy właśnie w Nowym Sadzie. Po 30 minutach szukania parkingu udało się coś znaleźć. Głową. Ej, Glovo mają... Ja nigdzie Oj. nie idę, zamawiamy. Zamawiamy piwo. Zamawiamy Wolkę piwo. mają, też pewnie pyszne PL też mają. Tylko pod inną nazwą. No tak. Piśniutkie PL. Piszne. Dobra, cewa pino dowóz. Kto za? Ja. Ja. Piwo. Ja. Piwo na dowóz. Piwo na dowóz też. Korsa. A tu mamy supermarket. Nie, Korsa. Corso Market. Oczywiście. Zgadł. Cicho. Słodziek. Mój już. Dojebany kominek. I nawet balkon. No i coś, na co najbardziej czekałem, czyli możliwość zjedzenia cevapi w Serbii. Jakby cevapi to od tego wyjazdu jest chyba moje ulubione danie. A trochę już minęło i trochę nowych spróbowałem. Przyjdę do domu, to przyjdziemy, to się myślę. Zdrowie. Kawał żarcia. Trzeba jakieś sosy pobrać. Byliśmy właśnie na cevapi. Knajpa Żarmanowce i było dowalone. Przepyszne, miła obsługa. Polecanko. Żarmance. Może być, żarmance. Żarmance. Może być. Polecasz? Polecam serdecznie.
Większość krajów przeskoczyliśmy dosyć szybko, czy to Macedonię Północną, czy właśnie Grecję. W Serbii akurat mieliśmy nocleg i tam zostaliśmy w Nowym Sadzie, Novi Sad. Miasto było spoko, ale byliśmy też zmęczeni drogą, a rano musieliśmy wstać, więc nie spędziliśmy w nim jakoś dużo czasu. Krótki spacerek i do łóżek. Jesteśmy już na hotelu. O tej godzinie jutro będziemy w domu, także lecimy do spanka. Dzień dobry z Nowego Sadu. To już ostatni dzień wyjazdu. Za 14 godzin powinniśmy być w domu. Jest godzina 6:50. BMW tylko. Zaraz będziemy w domu. Zaraz. 13 godzin. O, daj. Co mają? Debile pierdolone. Ile ich tam kurwa jest więcej potrzebne na zmianie 6 kurwa. A jedna babka sprząta te papiery kurwa jak zamiata. Ty w męskim nie byłaś, ty się ciesz. Zaraz jest to samo kurwa. Nie sądzę, żeby było to samo. Przecież to pierdol. Nasrać mnie chodzi. Boże, ja wystawiam opinię tej stacji, jest taka chujowa. O, daj. Do wytrzeć i do środka trzeba wrócić. Ja. Do środka tam do nich. Tu. O, daj. Kawa to ściek. Przynajmniej tutaj. Bo to nie jest ich. Ale to jest dobre. Ale szczerze, nie? Ta stacja OMV nie polecam fest. Ile dalej, tak. Tamy na Węgrzech. Czy w Węgrach. Test węgierskiego KFC. Nieźle. Jeździłeś automatem? Mapen? Jeździłeś automatem? Jo. Ale chyba nie niemiecki. To chyba jakaś granica z Czechowi. A tu niepowtarzalne ujęcie, jak prowadzę BMW. Serio, nie powtórzymy tego, chyba że na kanale będzie 100k subskrypcji. Some will say too far, half awake, fading the heart. Behind this, you don't care at all. Winegretta trzeba mieć ze sobą. I call it fate. Welcome to Czech. Fading fast, chasing dreams that never last. Behind this, you are more than that. Największe miasto mem z kanału. No i z tego miejsca chciałbym wam mega podziękować jeszcze raz za oglądanie całej tej serii. Za te wszystkie komentarze, lajki i tak dalej. No i zaprosić was na kolejne odcinki. Siemanko. Może być.